Drodzy Państwo, zapraszam Państwa na kolejny sztokholmski spacer. Tym razem przełączyłam się na coś, co jest chyba najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem na takie właśnie podróże, a mianowicie na 12 do 45. Tak naprawdę na upartego to jest obiektyw, który by mi w zupełności wystarczył na ten wyjazd, ponieważ on wszystkie potrzeby spełnia. Ma i w miarę długi kąt, znaczy w miarę szeroki kąt widzenia i spokojnie nadaje się też do jakichś detali. Jest bardzo poręczny, jest uszczelniony, więc bez względu na to, jaka mnie tu pogoda spotyka, on się nadaje. To są, drodzy Państwo, teraz przez co sobie idziemy budynki parlamentu, które sobie cały czas działa. A przynajmniej tak mi się wydaje, jeśli mnie mapa Google nie kłamie. Tutaj mamy, drodzy Państwo, Zamek Królewski, to co widzimy, ten duży budynek. Co jest bardzo fajne, to jest to, że wszędzie jest woda, więc jest mnóstwo przestrzeni. I można naprawdę, to nie jest takie zatłoczone centrum miasta, jak na przykład pojedziemy do, nie wiem, Warszawy, Krakowa czy innych miast europejskich, przez to, że tu wszędzie jest woda. To jest przestrzeń i ja tutaj się tak nie męczę, jak się męczę na przykład w innych miejscach, takich bardzo turystycznych i zatłoczonych. Tak tutaj jest bardzo, bardzo fajnie. Ten obiektyw, który mam ze sobą, to o nim oczywiście już film jest, ale on jest kapitalny do takich sytuacji. Naprawdę jest super i pomaga złapać bardzo, bardzo dużo miasta, bardzo dużo widoczków. I to w nim jest, za to go bardzo lubię, że jest taki po prostu mocno uniwersalny. Czy byłoby fajnie, jak byłby jaśniejszy, gdyby to było to 2.8? Pewnie tak. Aczkolwiek tutaj dzisiaj w ogóle mi nie jest potrzebne. Robię wszystko na F4. Póki co światło jest wystarczająco. Więc nie czuję żadnych ograniczeń związanych z tym obiektywem. Dobra, drodzy Państwo, jesteśmy przy wejściu do zamku. Tutaj mamy strażników, ale tutaj ci strażnicy, bo już robiłam zdjęcie pani strażniczce wcześniej, są dużo bardziej przyjaźni niż ci, którzy są na przykład w Londynie. I można spokojnie im robić zdjęcia. Oni się nie buntują. I jest to bardzo miłe. Takie sobie zdjęcie właśnie chciałabym zrobić z widokiem na pana strażnika i na Sztokholm. Mam nadzieję, że to ładnie wyjdzie. Chciałam zobaczyć, że jest godzina 11 coś i mamy już złotą godzinę praktycznie. Słońce jest bardzo nisko, no bo tak tuż przed tę złotą godziną słońce jest niezwykle nisko, ale jest bardzo fajnie. O, pięknie. Jest pan strażnik, jest panorama. To jest to. Jeszcze troszkę pana przybliżymy. Drodzy Państwo, ja to lubię takie rowerki gdzieś na trasie. A tu w Sztokholmie tych rowerków jest bardzo dużo. I się tak ładnie wpisują tutaj w ten krajobraz. Dlatego też rowerki. Zabieram Państwa na poszukiwanie mega małej rzeźby, 15-centymetrowej rzeźby, która się nazywa Chłopiec, który ogląda, patrzy na księżyc. Według mapy Google powinno iść tu i to jest gdzieś w okolicy, albo po drodze będzie chyba Muzeum Nobla. Zaraz zobaczymy. Tu jest mnóstwo takich właśnie wąskich uliczek, mnóstwo rzeczy jasna, sklepików z pamiątkami. Gdzie, o proszę bardzo, bardzo szwedzka, ładna wystawa, są łosie, jest tam taki konik, ich malowany. Także, drodzy Państwo, jak chcecie coś bardzo szwedzkiego, to proszę bardzo, koniki, łosie, ewentualnie podstaweczka z napisem Fika.
O, tu jest taka stara budka telefoniczna. No tak to wygląda. Rix telefon. Wygląda czadowo. Co prawda myślę, że już nie działa jako budka telefoniczna, bo widzę, że jest tam AED w niej. Ale wygląda super. Aż szkoda, że to już nie telefon. Tutaj to by się przydał taki naprawdę szeroki. Ale piękna uliczka. Piękna z obydwu stron. O, ludzie, jak pięknie. No i za to, drodzy Państwo, powiem Państwu, ten Sztokholm bardzo, bardzo lubię. Tu gdzie nie wejdę, to mi się podoba. To takie właśnie malutkie, wąskie uliczki z zakamarkami. Ja wiem, że to jest pewnie prawda co do większości starych miast, że są jakieś zakamarki, wąskie uliczki i tak dalej. Ale to mi się podoba wyjątkowo bardzo. O, i proszę bardzo, no coś pięknego. Ta uliczka to jest bajka i rowerki i ta wąskość. Super. I tyle światła. Ekstra. Mam nadzieję, że nie przepaliłam tego zdjęcia. Idziemy szukać chłopca, który patrzy w księżyc. Jak jesteśmy daleko, a znowu się tu zgubiłam. W sensie Google mnie zgubił. Według Google'a nie wiadomo, gdzie jestem. Nie szkodzi, jest fajnie. Tu jeszcze ludzie nam idą. Piękny strzał będzie. Proszę bardzo, z ludźmi. No super. Naprawdę Sztokholm polecam. Super miejsce na robienie zdjęć. Jest dużo też zakamarków, dużo detali, które można uchwycić. Naprawdę fajnie. Jak najbardziej, drodzy Państwo, jak nie macie też aparatu za telefonem, i jak najbardziej, bo tu jest po prostu bardzo, bardzo wąsko wszędzie. Może nie wszędzie, ale w wielu miejscach jest bardzo wąsko. Dobra, drodzy Państwo, jesteśmy na słynnym tym ryneczku z Muzeum Nobla. Tu mamy te słynne kamieniczki, które niestety są teraz zasłonięte tym jakby bazarkiem świątecznym. Zobaczymy, co nam się stąd tu uda ustrzelić, bo trochę szkoda. Trochę żal. No one są naprawdę śliczne i tak naprawdę mnóstwo tych pamiątek ze Sztokholmu jest właśnie na nich wzorowanych. Czy można sobie takie magnesy, czy coś tam kupić, które właśnie pokazują te kamieniczki, które są śliczne. Tylko strasznie te stragany tu przeszkadzają teraz, no naprawdę szkoda. Naprawdę szkoda. Jest zimno, więc baterie wszelkich urządzeń, drodzy Państwo, szybko lecą. Nie jest dramatycznie zimno, ale no jest chłodno. Piękne jest to Muzeum Nobla w Svenska Akademia. Ta uliczka wygląda uroczo. Tak nie będę wchodzić. No wygląda super to muzeum. Jesteśmy teraz w mega turystycznej części. W związku z tym jest tu mnóstwo ludzi. I jakichś ciągników, które coś tu robią. Pewnie sprzątają ten market świąteczny. Być może to będzie jakaś impreza jutro, kto wie. Tutaj jest jeszcze jakaś taka przyjemna mała uliczka. Chyba stąd uciekam, drodzy Państwo, bo tu jakieś się dzieją rzeczy, których ja koniecznie nie chcę. Więc idę tam. Idę w stronę słońca. Jest dużo prawdopodobieństwa, że właśnie zatoczyłam kółeczko. Ale za chwilę zaczyna się tutaj, za chwilę będzie 12, więc będzie pora lunchu, gdzie można trochę taniej zjeść. To jest właśnie coś, czego nauczyli mnie moi przyjaciele, że godzina 12 to jest godzina lunchu i wtedy najlepiej, 12 pierwsza, wtedy najlepiej pójść sobie zjeść, bo będzie najtaniej.
bo wtedy ci, którzy tu pracują, sobie idą jeść i nie płacą kroci. I ja właśnie z tego chciałabym skorzystać, przy okazji podładować trochę baterię. Tylko musiałabym chyba gdzieś się dostać indziej. Może na drugą stronę rzeki? O, wiem, co Państwu chcę pokazać. Chyba pójdziemy sobie tam. Przejdziemy sobie na drugą stronę rzeki. I pokażę Państwu miejsce, które bardzo lubię. Jeszcze powinno być jasno, zanim tam dotrzemy. A tam jest naprawdę fajnie. Drodzy Państwo, jak już przeszłam na tą drugą stronę, to światło było tak piękne, że nie poszłam na żaden lunch, tylko dalej robiłam zdjęcia, ale zapomniałam, że chciałam Państwu nagrać tą trasę, zatem Państwu troszkę o niej opowiem. To jest piękna droga przy wodzie, gdzie widzimy naprawdę super budowle, jak ta opera na przykład tutaj, które było tak piękne światło i one wszystkie tak pięknie wyglądały w ten dzień, że ja się nie mogłam nazachwycać. Tutaj już widzimy zacumowane jakieś statki, jachty, barki, restauracje na wodzie, co też oddaje taki piękny klimat temu Sztokholmowi. I to, o czym Państwu mówiłam wcześniej, tą przestrzeń, poza tymi ciasnymi uliczkami, gdzie jest bardzo turystycznie, to wszędzie indziej jest przestrzeń. A to już są okolice właśnie tego Nordiska Muzeum, czyli tam, gdzie byłam z Państwem, z tym obiektywem 75-300. Mamy skansen w Sztokholmie i jest to faktycznie skansen w takim polskim rozumieniu. I tutaj jest bardzo przyjemnie. Tutaj jest też taki cmentarz bardzo charakterystyczny dla nich, taki inny niż ten, który znamy. I drodzy Państwo, kwiatki kwitły 30 grudnia w Sztokholmie. To jest wieża właśnie Nordiska Muzeum i piękne jest to właśnie, że tam jest woda. Tu mi się bardzo podobał ten pan w czerwonej kurtce, że tam jest woda i jest przestrzeń i to światło tak pięknie grało tam na wszystkim, i na tej wodzie, i na tych statkach, i na budynkach. No niesamowite to było, że drodzy Państwo, te zdjęcia są praktycznie nieedytowane. Jedyne, co ja tutaj robiłam, to ściągałam prześwietlenia właściwie, żeby oddać te żywe kolory tego dnia. I tutaj jeszcze, drodzy Państwo, za chwilę pojawią się też zdjęcia nie tylko ze Sztokholmu, ale też z Uppsali i z Sigtuna. Tutaj jest taki deptak, drodzy Państwo, który prowadzi przez jakby środkiem między dwoma ulicami i z tego deptaku można mieć widok i na te piękne kamienice i właśnie tam na wodę. I to już jest Uppsala, w której byliśmy dnia pierwszego, jak przyjechałam. Bardzo przyjemne też miejsce z pięknymi ogrodami, bardzo fajne, fotograficzne, nieduże, ale bardzo przyjemne. I jeszcze Państwu pokażę kilka zdjęć z miejsca, które jest bardzo tradycyjne, jeśli chodzi o architekturę szwedzką, a jest mniejsze. To jest ostatnie zdjęcie z Uppsali. A to już, drodzy Państwo, będzie Sigtuna. Piękne miasteczko. Jeżeli macie Państwo tylko możliwość tam pojechać, to serdecznie polecam. Tam jest taka tradycyjna szwedzka zabudowa, te czerwone takie domki, drewniane, czerwone, żółte. Przepiękne miejsce z pięknymi widokami. Jeżeli tylko Państwo możecie, to tam zajrzyjcie. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu bardzo za to, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia.